Cześć, witajcie w 5. odcinku piłkarskiej Szafy Fana, kanału, w którym opowiadam wam o klubach piłkarskich i reprezentacjach, których gadżety znajdują się w mojej szafie. Do tej pory zaprezentowałem wam koszulkę Pele w barwach Kosmosu Nowy Jork, kadry Urugwaju i Rapidu Wiedeń. Skoro więc emocje sięgają zenitu, jeszcze nie Sankt Petersburg, pora wyciągnąć jakiś gadżet z mojej szafy. Ence pęce, w której ręce? Dobra, w prawej sięgam i już mam koszulkę londyńskiego West Ham United. Pora więc na odcinek o młotach. Klubie, który istnieje pod tą nazwą od 1900 roku. Wcześniej przez 5 lat był to Dams Iron Works i to właśnie od kucia żelaza te młoty. No to kuję żelazo póki gorące i przedstawiam wam 10 wyjątkowych ciekawostek o West Hamie. B. Znowu pokazuję wam owce. Litera B ma znaczenie w historii West Hamu. W 1964 w finale Pucharu Anglii grało w składzie młotów aż 7 graczy z nazwiskiem na literę B. Imponujące, co nie? 99 lat. Na tyle obowiązuje umowa West Hamu na grę na Stadionie Olimpijskim w Londynie. Klub przeniósł się tam w zeszłym sezonie, czyli wyprowadzka czeka ich prawdopodobnie w 2115. West Ham jest jednym z tych klubów, o których powstają dowcipy. Co robi fan West Hamu po tym, jak jego drużyna zdobywa mistrzostwo? Wyłącza PlayStation. Albo jaka jest różnica między napastnikiem West Hamu a grubą dziewczyną? Nawet jej raz na jakiś czas się poszczęści. Skąd obecne kolory koszulek West Hamu? Legenda głosi, że to wynik zakładu pomiędzy jednym z trenerów, sprinterem, a 4 graczami Aston Villi, że żaden z nich go nie pokona w biegu. Trener młotów zakład wygrał, a piłkarze nie mieli jak spłacić przegranego zakładu, więc załatwili w zamian zestaw koszulek Aston Villi. Niestety, ciężko o źródła potwierdzające taką wersję, więc więcej osób wierzy, że zaadoptowano po prostu kolory Aston Villi, bo był to najlepszy klub na tamte czasy. 5 goli w 9 minut. Tak, wiemy, Robert Lewandowski. Jednak napastnik West Hamu, Brian Deere, może poszczycić się również 5 bramkami, tyle że w 20 minut. To ex aequo rekord Ligi Angielskiej. Intercity to z naszej perspektywy szybkie pociągi. Co więc mają one wspólnego z West Hamem? Intercity Firm to nazwa jednej z najbardziej brutalnych grup antykibiców w historii angielskiej piłki. Właśnie pociągami Intercity jeździli oni na mecze West Hamu. Byli tak słynni, że powstało o nich kilka książek i znany wam pewnie film Hooligans. Czy wiesz, że West Ham United był pierwszym zwycięzcą Football League World Cup? Co to takiego? Ponieważ zwyczajowe FA Cup zawieszono na czas wojny, powstał właśnie taki twór. West Ham United to ostatnia drużyna, która wygrała Puchar Anglii, nie grając w angielskiej ekstraklasie. Poza tym ostatnia, która wygrała FA Cup, mając w składzie tylko Anglików. West Ham zagrał też w pierwszym finale Pucharu Anglii na stadionie Wembley. Wspomniany finał Pucharu Anglii 1923 zapisał się w historii futbolu z innego powodu. To tak zwany finał Białego Konia. Na nowy stadion starało się dostać około 200 000 ludzi, między innymi przeskakując przez płot. Kibiców było więc tyle, że oprócz trybun zajęli też murawę. Żeby mecz w ogóle się odbył, wezwano policję konną. Do legendy przeszedł natomiast jedyny biały koń Billy, który był najbardziej widoczny w trakcie akcji przesuwania fanów futbolu z murawy w głąb stadionu. Najciekawsze jest jednak to, że koń ten tak naprawdę nie był biały, tylko szary. West Ham jest jednym z 8 klubów, które w historii nigdy nie spadły poniżej 2. poziomu rozgrywkowego w Anglii. To by było na tyle, jeśli chodzi o ciekawostki.
pora na moją koszulkę. Przede wszystkim posiada ona bardzo dobrze widoczny herb klubu, w którym znajdziemy 2 młoty oraz zamek Boleyn, związany z Anną Boleyn, jedną z żon króla Henryka VIII. Co ciekawe, West Ham ma już nowy herb, w którym brak jest omawianego zamku. Ta zmiana to akurat nawiązanie do przeprowadzki na stadion olimpijski. Koszulka pochodzi prawdopodobnie z sezonu 2012-13, czyli tego, w którym po roku nieobecności wrócili do Premier League. Podobała Ci się szafa fana? No to w tym momencie kliknij subskrybuj, daj łapkę w górę lub komentarz i czekaj na kolejny film. Do usłyszenia w szafie fana!